Hej! W tym filmie pokażę jeden ze sposobów na ręczne wykonanie ozdobnych, mosiężnych rozetek. Ja mówię na ten typ rozetki stokrotka, ze względu na jej kształt. Z blaszki o grubości 0,8 mm wycinam pasek o szerokości 16 mm, bo takiej średnicy rozetki chcę otrzymać. Korzystając z szablonu i ostrego końca pilnika, zaznaczam okręgi. Na środku każdego koła wybijam punktakiem miejsce do wywiercenia otworu pod nit. W tym wypadku otwór będzie miał średnicę 3 mm. Każde koło wycinam z grubsza nożycami. A następnie szlifierką wyrównuję krawędzie. Kawałki blaszki mosiężnej bardzo szybko się nagrzewają przy szlifowaniu, więc łatwo się nimi poparzyć. Formowanie wykonuję na kawałku ołowiu. Do tego celu można też użyć kawałka cyny, stalowej formy lub drewnianego pieńka, w którym wykona się najpierw zagłębienie o odpowiednim kształcie. Uformowaną blaszkę odwracam i za pomocą stępionego wycinaka wybijam w miarę symetryczne linie. Ten etap ponownie spłaszczy blaszkę, więc jeszcze raz nadaję jej wypukły kształt. Jeżeli nie jest to wystarczające, to kształt można pogłębić używając wycinaka jeszcze raz, ale od wewnętrznej strony, uderzając w miejsca pomiędzy liniami. Blaszkę umieszczam w imadle, oczywiście ostrożnie, by jej nie spłaszczyć ani nie uszkodzić. Używając małego, precyzyjnego pilnika o przykroju trójkątnym lub kwadratowym, nacinam zewnętrzną krawędź każdej linii. Na koniec płaskim pilnikiem nieco zaokrąglam i doczyszczam krawędź. I oto skończone rozetki. Najlepiej jest je wykonywać w partiach po kilka do kilkunastu sztuk naraz, ze względu na dużą powtarzalność pracy. Po nabraniu wprawy wykonanie jednej to kwestia około 10 do 15 minut. Takie rozetki świetnie sprawdzają się jako ozdobne podkładki do nitowania skórzanych pasków w elementach opancerzenia, ale też same w sobie mogą stanowić ozdobne okucia na pasie. Używając tej samej metody, największe rozetki, jakie ja zrobiłem, miały średnicę około 20 mm i otwór o średnicy 4 mm.
Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do polubienia mojej strony na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia!